Dzień dobry. Spójrzcie Państwo, jaki różnorodny jest wygląd arbuzów. Nie tylko taki ciemnozielony, nie tylko w paski. One mają różne, tak zwane umaszczenie, kolorystykę. No, wielkość to jest inna sprawa. Zależna jest od tego, jak traktujemy arbuzy, jak o nie zadbamy. Tak w skrócie ogólnie rzecz mówiąc. Teraz wybiorę kilka odmian do rozkrojenia. I co? No i tyle. A mam chęć na tego. Został dawno temu zerwany. Tak mniej więcej po 20 sierpnia. Jest to numer 24. Opakowanie pokażę, z którego pochodzi. Będzie to również odmiana ta Emelia. Będzie to jeszcze jakiś arbuzik. Zaraz zobaczymy. Idę po skrzyneczkę. Ale różnorodność jest okrutna. Tak, wyraz okrutna w pewnym słowa tego znaczeniu. Niekoniecznie złym. To jest po prostu Monen Stars, nic innego. Z tym, że nie ma wielkiego księżyca, takiej żółtej plamy, jaką powinien mieć. To mamy jedną sztukę załadowaną. Który miał być kolejny? Emelia. A Emelia została zebrana z krzaczka z sadzonki 17 sierpnia. Tu natomiast 24A oranżewej Korol 20 sierpnia. Zbiór nastąpił. A jeszcze weźmy taką odmianę o pięknej skórze białej rozy. Och, ty diable, rogaty. I te białe rozy po 20 sierpnia był zbiór, kiedy nie pamiętam. Gold in Gold lub Lemon Drop o żółtej skórce. Również zebrany w tym dniu, kiedy białe rozy. Na pewno po 20 sierpnia. Muszę właśnie zajrzeć w zapiskach swoich. I co? Pluto. Farao. Do kompletu. Farao. Powinno wystarczyć do poczęstowania kogoś. Zobaczymy zresztą, co tam w środku będzie. Oby nie zepsute, oby w pełni dojrzałe. Tu będziemy dzisiaj rozkrajali pod wiatą, bo pada deszczyk. I na zewnątrz kiepska to sprawa. Refraktometr zważyłam, żeby sprawdzić, czy jest waga równo ustawiona. I na razie idzie na bok. Która odmiana jako pierwsza? Ta. Nazywa się Białe rozy. To jest opakowanie, z którego pochodzą nasiona. Spójrzcie Państwo, jaki ma kolor miąższu. Zobaczymy, jak w realu. Przyniosłam etykietę od tego. Ze stanowiska numer 1 został owoc zebrany, w pełni nasłoneczniony. Jeszcze mniejszą wersję mam białych róż. Dobra. I ta malutka jest zawiązana 28 czerwca. Na stanowisku numer 4 rosła. Większy arbuz waży 2 kg.
Z tyłu opakowania napisano, że do 3,5 kg dorasta owoc. 57-62 dni dojrzałości. Na bok i od razu zważę małego i mały zostanie rozkrojony najpierw jako pierwszy. 715 gram. Białe rozy. Rosy. Ten arbuz malutki 12 sierpnia został zebrany, a mamy już połowę września. Z zabarwieniem lekko łososiowym. Mógł zostać ciut wcześniej rozkrojony, to już jest widać po miąższu, ale nie jest przejrzały. Spróbujemy. Słodki, słodziusieńki, ciut waciany. No, kochany, jak ty jesteś tak pyszny, to A gdzie kupiłam nasiona? Zapraszam tu, gdzie jest napisane na tej karteczce. Estoński sklep internetowy. Seemne maa ilm. Dużo różnych odmian. Ten nie brzmi za fajnie. Po 20 za sierpnia zbiór. Czyżby był przejrzały, niedojrzały? Etykietki pomyliłam. Zaraz ta malutka idzie tu, ta duża idzie tu. Czyli ten mały został 28 czerwca zawiązany, a ten nie mam pojęcia. Gotowi jesteście? Jest. Teraz jak patrzę na opakowanie, również można się dopatrzeć lekko łososiowego zabarwienia. Ale wiadomo, że trudno jest na papierze oddać prawdziwą kolorystykę. Białe rozy. Fantastyczne. Rosy. Co ja z tym No, nie do końca znajomości języka. Nie wiem, jak długo ten film potrwa i czy nie podzielę go na 2 odcinki. Zobaczymy. A jak smakuje? Też waciany troszkę. Wcześniej powinien być. Tu bardzo ładnie na obrzeżach brzmi. Polecam, słuchajcie, w tym roku, w tym sezonie raczej nie zaskoczył mnie tak strasznie pozytywnie, może poza jedną odmianą, arbuz, ale ten rewelacja. Ja tak zawsze się wypowiadam tuż po spróbowaniu małego kawałeczka. Ale wiecie dlaczego? Bo dla mnie ważne jest to pierwsze odczucie. Coś, co nam idzie na podniebienie, wiecie Państwo, to pierwsze odczucie. Dobra, teraz Farao. Kilo 93. Farao pochodzi z takiego opakowania. F1 oznaczony jest. Piętnaście, 18 kg powinien ważyć arbuz. 85-87 dni. Tak, kilo 93. Spróbujemy znowu za rok. Aczkolwiek powiedzieć muszę,
że żadnych spektakularnych efektów odnośnie wielkości nie mam przez te lata. 10-12 kilo max. Też jakoś po 20 zebrany sierpnia. Troszeczkę włóknisty jego struktura. O, mam na myśli te żyłki. To mi się nie podoba u arbuzów. Niektóre tak mają. Nie wszystkie. Farao. Mało słodki. Mało słodki, naprawdę. No nic, zmierzymy zawartość cukru później. Teraz czas na Emelię. Taką odmianę. Również ze estońskiego sklepu pochodzi. To jest ten arbuzik. 7 lipca zawiązał się, a zbiór był, zdaje się, że 17 sierpnia. Chyba tak. Mówiłam na początku filmu. 1,86 kg, drodzy Państwo. No, grafika na opakowaniu odbiega wyglądem, ale też nie do końca, bo jedna strona arbuza ma cieńsze, zielone pasy, tak jak na opakowaniu, a druga już troszkę inaczej. Ona nie ma takiego ładnego dźwięku. Może się okazać, że będzie znacznie bardziej przejrzała od tego. Odbiły je rosy. Łatwo się przekroiła. I dzień dobry. Tak wyglądam w środku. Jak na opakowaniu. Identycznie. Toczka w toczkę. Cieniutka skóra, chociaż trudno tu zaobserwować, ale przyjrzeć się proszę. No, a jak smak? A jak smak, bo to jest bardzo ważne, bardzo. Nie ma napisane na opakowaniu, czy to jest odmiana F1, więc jest szansa, że powieli cechy. Ale z tym bywa różnie, nawet jak nie jest napisane F1, to widzę, że dochodzi do zapylania. Taki przeciętny. Podobnie jak Farao, chociaż wiem, że za wschodnią granicą zachwycają się tą odmianą. Po prostu u mnie nie dopisało. I ten rebelka. Ten mało słodki, ale jest to ciekawostka, bo o kremowym miąższu, tak zwanym białym. A teraz załączę lampę, czy coś zmieni odcień. Połysk dało nam. Nasiona w pełni dojrzałe. Wyłączam lampę. Emelia spocznie na boku, dołączy do kolegów, a ja biorę się za kolejnego. Ten wielkolud teraz, oranżowy i korol. Pomarańczowy król, ale to nic innego jak Monen Stars. I nie o takim kolorze miąższu, jak widać, lecz o żółtym w pomarańcz, coś jak to. I jeszcze tylko fotografia, przód, tył,
opakowanie. No i zobaczcie Państwo, jaki świat arbuza jest ciekawy. Różnie smakuje. Nawet to, co jest teraz nie za słodkie, za rok może być znacznie słodsze. I na odwrót. Warto jest dla swej radości uprawiać. A ten egzemplarz będzie zbyt duży dla tej wagi. A zanim zacznę dalej rozkrajać maleńki przerywnik, to jest wisteria, inaczej glicynia, jej trzecie kwitnienie. Drugie i trzecie było skąpe. Warunki pogodowe pozwoliły, by ponowiła zakwit. Tylko kilka mam takich kiści. Prawie połowa września i zaczynają się temperatury 20 stopni przez najbliższy tydzień i myślę, że tak już pozostanie. Koniec upałów. Męczące to było. Cały sezon był ciężki z powodu tych wysokich strasznie temperatur. I braku opadu deszczy, bo przecież powietrze było ciężkie. A u nas jeszcze z brzus sypie się. Oj, sypie. Dobrze, koniec gadania. Po przekrojeniu zważę obie części, wtedy zobaczymy, ile waży. O, jak ja się przeliczyłam, wiecie, myślałam, że będzie ponad 5 kg miał. 3 kg 86 deko. 3869 gram. No i dobrze. Arbuz ten rósł na stanowisku numer 1. Dwa lata temu z tego samego opakowania uzyskałam 2 wielkie owoce, gdzieś tak 10-kilowe. Są filmy, zapraszam. Tak, numer 24. 16 lub 17 sierpnia został zebrany. No, przymierzam się, by rozkroić go w pionie. Liście również ta odmiana ma nakrapiane. Odmiana właściwie brzmiąca Morning Stars. To lecimy z tematem. Żeby się nie zmarnowało tyle dobra z tak dużego arbuza. Marko, kolego, jak ty mówisz? O, panie, nie leć. Zapraszam na kanał kolegi ogromnego arbuziarza Marco Polo. Uprawa w Polsce. Podobają mi się niektóre powiedzonka. W zasadzie to wiele ich nie ma, więc wszystkie kolegi. Swojska dusza arbuzowa. No i co? Jaki miąższ? Mocno nasycony. Zazwyczaj miałam mniej. Coś pomiędzy tamtą barwą a tą. Czyli oranżowej Corolla. A z soku nalało się, że hej. O, będzie zjadliwy. Mało słodki, średnio, podobnie do Farao i do Emeli, ale soczysty jak diabli. Nasiona białe, w pełni dojrzałe. Tak ma ta odmiana. Ile? 19 minut. Którego? Słuchajcie. Otóż tego. 24A. Oranżowej Corolla. Dostał numer 24, gdyż nie byłam pewna, czy go zakwalifikować do wyglądu tego takiego arbuza, jak przed chwilką rozkroiłam, czy właśnie do pasiastego. A nasiona były w nieoryginalnym opakowaniu, więc nie wiedziałam, która to będzie odmiana, a w tłumaczeniu pomarańczowy król. Więc wiem już, że nie do 24 od tego sprzedawcy, tylko do 168, bo
168 jest kolejnym arbuzem, którym jest przetłumaczony jako pomarańczowy król i nazywa się pomarańciowy korol. Tak, także ja już swoje dylematy rozwikłałam w tym sezonie. Kilo 34. Miejsca już troszkę brakuje. Gdzieś tu. No nie, no naprawdę. Feeria barw. Bajka. Istna bajka. Mogłyby być wszystkie mega słodziutkie, ale już by było za dobrze. Dlatego ciut tu poprzekładam. Ten idzie na bok, a rozkroję tego. I dopełni się, wiecie co? Teraz paleta barw ze stanowiska numer 1 został zebrany. Tak wyglądam w środku. Ale zapach, ale zapach. Piękny. Oznaczony jako 24A, a powinien być jako 168. Lub jako 14, bo jeszcze mam dylemat, czy 14 mój numer, czy 168. To nie jest to samo. Tego jeszcze nie wiem. Za rok się dowiem. Ten jest lekko skwaszony. Nie wygląda, chociaż tu ciut. Minimalnie czuć niesmaczne. Zatem ostatni arbuz. Refraktometr dobrze waży. Czyli albo Gold in Gold, albo Lemon Drop ze zbioru mojego. O, kilo 74. Oj. Ten już dostał troszkę plamek. Odmiana Gold in Gold nie powiela cech, tego jestem pewna. Jest odmianą F1. Powinien być arbuz owalny, mocno wydłużony, mniejszy od tego, o żółtym miąższu, takim mocno nasyconym i w takie właśnie smugi. Takie mocne pasy na żółtym tle. A Lemon Drop jest takim arbuzem żółtym i ma takie cieniutkie paseczki, więc nie wiem, ciężko będzie mi stwierdzić, który to jest arbuz. Faktem jest jedno, że nie pękł, a Lemon Drop pęka przeraźliwie. Także tak samo nie wiem, czy Lemon Drop powiela cechy. No i tu się chyba tajemnica w tym przypadku nie rozwikła. Pięknie strzelił, przepięknie. Coś już podejrzałam i mam swój typ na moment, który mi się na chwileczkę ukazał. Sądzę, że jest to Lemon Drop. Cienka skóra, cytrynowy, żółty kolor. Jeszcze posmak, aby był właśnie taki lekko cytrusowy, ale nie do końca. To jest taka żółć, jakby w limonkę wpadająca. Tak ma Lemon Drop. Ale jak już powiedziałam, nie do rozstrzygnięcia to jest, gdyż nie wiem, czy powiela cechy Lemon Drop, czy jest F1. Czy doszło tu do zapylenia, do skrzyżowania pyłków. Ależ się nagadałam. No, są osoby, które to interesuje i dla Was to głównie robię. Lemon Drop.
Nie do końca. Aj ta mardar, ale mardar, jak nie jest czegoś pewna, to mówi. No, takie eksperymenty. No i co, piękny świat arbuzów? Bardzo. Ajajaj, jeszcze nam został pomiar cukru. To szybciutko się sprężę. Choć jak na 7 arbuzów rozkrojonych w 25 minut też jest nieźle. Zaczynamy tak szybciutko. Już miałabym chęć nie pokazywać tych pomiarów, ale żeby wszystko tu było jak trzeba, rzetelnie, to pauzę będę robiła i pokażę. Lemon drop, którego tak sądzę, że to jest on. Lewa strona, granica barw 6% Brix zawartości cukru. Teraz kolejny, ten, który jest lekko skwaszony. Numer 24A. Orange King. Sorry, oranżewy i korol to ważne, bo pod takimi nazwami kupuję nasiona i tak chcę podawać. Wycieramy sprzęt po poprzednim pomiarze. Łyżeczkę też. I ciach, lecimy z tematem. Osiem. Ja spojrzę. 8, równe 8, oranżewy i korol. Teraz ten 24. Oranżewy i korol. Również tak w nazwie ma. Temu daje z 6-7. Lewa strona. Czyżby 5? Niecałe 5% Brix. Jest mało słodki, to fakt, ale do zjedzenia jak najbardziej. Teraz Farao. Do refraktometru dołączona była pipeta, ale mam ją gdzieś spakowaną. Nie było natomiast dołączonego pudełeczka, etui do tego sprzętu i olejku do kalibracji. Tego żałuję. Napisano, że został refraktometr skalibrowany fabrycznie. Czyżby 6? Tak, 6% Brix. Mało. Najwięcej do tej pory miał arbuz 12% Brix zawartości cukru. 12 lub 12,5. Nie pamiętam. Całkiem niedawno. Ale to wszystko kiedyś tam zmontuję. Jakieś podsumowanie. Takie. Odmiana Emelia. Z 6-7 sądzę, że będzie. Znowu deszczyk. Niech pada, niech pada. Niech jeszcze rośnie to, co ma urosnąć. 5. Niecałe 5. 4,5 Emelia. 4,5%. Teraz maleńkie, białe jerozy. Łyżeczkę też trzeba, tak? I ciach. O, jeszcze nasionko niedojrzałe trafiło się. Ale tak zawsze jest. Zdarza się, że przecież nie wszystkie są w pełni dojrzałe, a jest arbuz słodziutki i dojrzały. Ła! Zasłużenie. Dycha 10,5. Malutka białe jerozy. Teraz ta większa. I to będzie ostatni pomiar. I kończymy filmik długi. No mogłam wcześniej rozkroić. Już taki miąższ. Trzeba twardsze wybierać miejsca z twardszych. Ale tyle tych arbuzów mam, że dlatego te filmy już tak hurtowo nagrywam,
I tak mi czasowo widzę, nieźle to wychodzi, słowo daję kiedyś. No i teraz też nadal się zdarza, że jeden arbuz rozkrajany 15 minut, no bo to jest cała otoczka mi potrzebna, tego piękna uprawy. Nie zwariowała mnie, nie. Przy zdrowych zmysłach jestem. 10, słuchajcie, 10% ten słodszy. Pozdrawiam, do widzenia i życzę temu, kto chce, opadów deszczu. Wszystkiego dobrego.